W dzisiejszym raporcie słów kilka o rosnącej popularności Mentzena. W ostatnich tygodniach Sławomir Mentzen, lider partii Konfederacja i kandydat w ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce, odnotowuje znaczący wzrost popularności, zarówno w sondażach, jak i w mediach społecznościowych. Poniższy raport przedstawia najnowsze dane na temat tego zjawiska oraz wskazuje kluczowe przyczyny rosnącego zainteresowania jego osobą i programem. Obserwujemy kilka wskaźników potwierdzających rosnące poparcie dla Mentzena. Według najnowszych sondaży jego poparcie przekracza 20%, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich, gdzie uzyskał około 15,4% głosów. Równocześnie analizy opinii publicznej pokazują, że Mentzen zbliża się lub nawet przewyższa wyniki niektórych kandydatów głównego nurtu, co wcześniej wydawało się mało prawdopodobne. Niezależne badania wskazują, że konto Mentzena w serwisach społecznościowych nadal rośnie najszybciej spośród głównych polityków, choć eksperci zwracają uwagę na możliwe manipulacje liczbą fanów, jak nagłe skoki w nietypowych dniach. Jego kanał na YouTubie przekroczył już 1 milion subskrypcji po serii popularnych wywiadów, przyciągając setki tysięcy widzów. Dynamiczny wzrost obserwujących na Instagramie i Facebooku, sięgający kilku tysięcy dziennie, wyróżnia go na tle konkurencji. Popularność formatów wideo, zwłaszcza transmisji na żywo i rozmów z innymi politykami, zwiększa zasięg jego przekazu poza tradycyjnymi mediami. Analitycy podkreślają, że kluczowe jest zaangażowanie odbiorców. Komentarze i dłuższy czas oglądania są ważniejsze niż sama liczba obserwujących, zwłaszcza przy podejrzeniach o manipulację. Jeszcze kilka miesięcy temu Mentzen oscylował w sondażach na poziomie 5 do 7%, lecz obecnie jego poparcie osiąga dwucyfrowe wartości przekraczające 20%. Ten wzrost przyciąga uwagę mediów i komentatorów, co może prowadzić do dalszego zwiększenia świadomości i poparcia wśród wyborców, którzy wcześniej nie brali go pod uwagę. Silna pozycja w sondażach stawia go jako ważnego gracza na scenie politycznej, z potencjałem do odegrania kluczowej roli w przyszłych koalicjach lub ewentualnych drugich turach wyborów. Główne powody wzrostu popularności Mentzena to antyestablishmentowy przekaz, który trafia do wyborców zmęczonych tradycyjną polityką. Krytykuje zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platformę Obywatelską za oderwanie od codziennych problemów ludzi. Wzmacnia to wrażenie oferowania świeżych rozwiązań i bezpośredniego kontaktu z obywatelami, zwłaszcza młodymi i niezależnymi od struktur partyjnych. Program gospodarczy Mentzena skierowany jest do małych przedsiębiorców i drobnych podatników z propozycjami ulg podatkowych, uproszczenia systemu fiskalnego i wsparcia przedsiębiorczości. W obliczu rosnących kosztów życia i inflacji te rozwiązania są atrakcyjne dla osób odczuwających presję ekonomiczną. Mentzen aktywnie wykorzystuje media cyfrowe i alternatywne kanały, omijając tradycyjne media postrzegane jako stronnicze. Luźny styl rozmów jak seria z Piwoz przyciąga uwagę i buduje dostępny, mniej formalny wizerunek. Interakcje online, takie jak transmisje na żywo i sesje pytań i odpowiedzi, angażują zwłaszcza młodszych wyborców przyzwyczajonych do cyfrowej komunikacji. Badania pokazują, że Mentzen zyskuje popularność zwłaszcza wśród młodszych mieszkańców miast, ceniących wolności gospodarcze i liberalne podejście do niektórych kwestii obyczajowych, choć sam prezentuje konserwatywne stanowiska w wybranych obszarach kulturowych. Jego wizerunek nowej twarzy przyciąga wyborców szukających realnych rozwiązań ekonomicznych, niezależnie od tradycyjnych podziałów. Zmiana nastrojów społecznych, zmęczenie polaryzacją polityczną oraz kryzysami gospodarczymi i pandemicznymi sprzyja poszukiwaniu alternatyw. Mentzen wpisuje się w oczekiwania na zmiany i przewietrzenie sceny politycznej. Krytyka mainstreamu wraz z obietnicą transparentności i uproszczenia procedur trafia do grup wcześniej wykluczonych lub ignorowanych przez establishment. Istnieją jednak ryzyka dalszego wzrostu. Możliwe jest zahamowanie lub odwrócenie trendu, jeśli poparcie nie przełoży się na realny wpływ polityczny, np. brak koalicjanta w drugiej turze, co może rozczarować zwolenników. Potencjalne manipulacje w mediach społecznościowych mogą uderzyć w wiarygodność i osłabić wizerunek nowej polityki. Reakcja konkurentów, którzy mogą przejąć postulaty Mentzena lub antyestablishmentową retorykę, może ograniczyć jego unikalność. Ponadto kontrowersje ideowe, w tym radykalne stanowiska w kwestiach obyczajowych czy geopolitycznych, mogą zawęzić jego zasięg. Podsumowując,
Sławomir Mencen odnotowuje w połowie roku 2025 znaczny wzrost poparcia i aktywności cyfrowej, co wynika z połączenia antyestablishmentowej narracji, atrakcyjnego programu gospodarczego i skutecznego wykorzystania mediów online. Jego rosnąca popularność to efekt kuli śnieżnej. Dobre wyniki przyciągają uwagę mediów i nowych sympatyków. Jednak dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od umiejętności utrzymania wiarygodności i zdobycia realnego wpływu w strukturach państwowych lub koalicyjnych. Obserwacja kolejnych sondaży i wydarzeń politycznych pokaże, czy wzrost popularności Mencena jest trwały czy przejściowy. Już wcześniej zwracałem uwagę na to, że Mencen gra o wszystko i w następnych wyborach będzie drugą siłą polityczną. Kreuje się na twardego, nieprzekupnego gracza i są duże szanse, że swój cel osiągnie. Chyba że skończy jak Leper. Niemożliwe, powiecie. W polityce wszystko jest możliwe.